Cześć, jestem Kamil, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę chciał popracować trochę nad Astrą. Jak widzicie, jeden błotnik jest już założony, do tego założyłem maskę razem z Piotrkiem. Tylko że niestety okazało się, że zawias jest dosyć krzywy. Nowy już jest zamówiony, czekam na jego dostawę, a w międzyczasie założę drugi błotnik. Ogólnie jeśli chodzi o to, dlaczego zadaję sobie tyle trudu, żeby odbudować samochód, który jest po dachowaniu. Jest to pierwszy samochód, którym dachowałem. Mam sentymenty do takich wydarzeń. Jeżeli mogę wam coś poradzić odnośnie dachowania, to nie róbcie tego. Każdemu zdarzają się pomyłki. Jedni zaparkują samochód tyłem do przodu, inni spodem do góry. Cały czas twierdzę, że jest to samochód, który uratował mi życie, głównie dlatego, że moją alternatywą była Jetta z 98 roku, która strefę zgniotu trochę w innych miejscach ma niż taka Astra. Muszę przyznać, że największym szokiem dla mnie było to, że jak odpiąłem pas, to spadłem do góry, ale na dół. Dziwne to jest, jak odpinamy pas, oczekujemy, że będziemy siedzieć na miejscu i nic się nie stanie, ale jak go odpinamy i lecimy do góry, ale tak naprawdę na dół, to jest to dziwne uczucie. W każdym razie najważniejsze jest w tym wszystkim to, że konstrukcyjnie Astrze nic się nie stało, samochód się nie wykrzywił, słupki się nawet nie wykrzywiły, tylko poszycia tak naprawdę się wykrzywiły. Te części, które się dało, dokupiłem nowe, te, których się nie dało, jak na przykład ćwiara, to musiałem ciąć, spawać i to było pierwszy raz, kiedy robiłem coś takiego. Myślę, że jak na pierwszy raz naprawdę nie mam na co narzekać. Dużo mnie ten samochód nauczył i myślę, że jeszcze dużo mnie nauczy. A że mam taki problem życiowy, że lubię samochody, to zdecydowałem, że go odbuduję zamiast oddawać na złom i kupować drugi. Tak naprawdę to nawet nie był mój samochód. Kupiłem go dopiero po rozbiciu. Ale jest okej. To będzie najdroższa Astra z 2006 roku w Polsce i nie dlatego, że będzie najwięcej warta, tylko dlatego, że ktoś wydał na nią bardzo dużo pieniędzy. To tak słowem dla osób, które są tu pierwszy raz. Przy okazji zachęcam do subskrypcji. Dajcie znać, co myślicie o kanale i lecę dalej do roboty.
Okazuje się, że po ponad roku, prawie 2 latach, niektóre śruby nie są tam, gdzie myślałem, że są. Będzie trzeba trochę dokupić albo znaleźć. Coś wymyślę i będę działać dalej. No i tak, jako że zawiasy trzeba było zamówić nowe, to są. Psiknąłem je nawet w podkolor. Wygląda to strasznie, bo nie chciało mi się za bardzo szlifować. Ale tu chodziło o to, żeby one się nie rzucały w oczy. Nie o to, żeby były ładne, więc jest tylko baza, tak jak fabrycznie. Były żółte wcześniej? Nie, jeden był w kolorze, tylko że zobacz, jak to było obskrobane. To wszystko. Tak, to przeciekanie tej szyby przedniej, czołowej, to powód, dla którego Astra jeszcze nie jest skończona. Mam wrażenie, że z tym samochodem są wiecznie jakieś problemy, ale no nic dziwnego. Auto już ponad 2 lata jest po wypadku i dalej jeszcze nie było na ulicy, na własnych kołach. Ale czego się nie robi dla rozgrzeszenia? było
było tutaj. Przeciekało dlatego, że klej był ustawiony w takim miejscu, że nie złapał nawet... Że nie... Tutaj. O. To musisz jeszcze raz. Klej był obok. Idealnie nie jest, ale Astra zdecydowanie poprawiła swój wygląd w tym odcinku. I na tym będę kończyć. Wszystkie elementy zewnętrzne, które mam, są już poskładane. Samochód teraz musi wyjechać, żeby wpuścić tu coś innego. Bardzo dobry samochód. Zachęcam Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Astra to najlepsze auto w tym warsztacie. Co prawda stoi tu teraz tylko Golf, który nawet nie ma silnika. Ale nie wiem. Wszystkie przeżycia, jakie mam z tym samochodem, naprawdę mnie z nim związały. Więc nie wiem, co będzie w przyszłości. Może kupię cały drugi przód, żeby zrobić to wszystko lepiej. Ale raczej nie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym. Cześć!